Dzień dobry w Dzień Kobiet. Od razu na start życzę Wam mnóstwo czasu na dzierganie i dużo radości z przerabiania kolorowych oczek. Dzisiejszy odcinek będzie wyjątkowy, dlatego że chcę Wam przedstawić polskich twórców, polskie firmy, które tworzą fajne rzeczy właśnie dla dziewiarek. A na koniec niespodzianka, na koniec będzie rozdanie i to naprawdę nie byle jakie, także zachęcam Was, żebyście zostały do samego końca. Jakiś czas temu poprosiłam na moim Instagramie, na stories, żebyście polecili mi polskich twórców, polskie firmy, osoby, które znacie, które tworzą coś, cokolwiek, dla dziewiarek. Jakieś gadżety przyda się i poleciliście mi bardzo dużo firm, część osób zgłosiła się do mnie sama. Ja wszystkich poprosiłam, żeby wysłali mi coś, co będę mogła Wam pokazać tutaj w tym filmiku. Więc zaczniemy odpakowywać paczki i patrzeć, co tam do mnie dotarło. I zaczynamy od Marzeny i Asi. To są siostry, które stoją za marką Knit with Sis. Dziewczyny sprzedają akcesoria dla hafciarek i dziewiarek wykonane ze skóry naturalnej. Zobaczmy, co mi wysłały. Zaczniemy od kultowego produktu, jakim jest etui na nożyczki. Jeśli dobrze policzyłam, to występuje on aż w 23 kolorach. Zadaniem takiego etui jest chronić zawartość Waszej torebki lub piórnika przed okaleczeniem przez nożyczki. A to chyba mój ulubiony produkt, to są takie klipsy do drutów ze stałą żyłką. Żeby nie szukać mikronapisu na drutach albo szukać miarki do drutów, można żyłkę zwinąć i spiąć takim klipsem. W sklepie dostępne są różne zestawy, w zależności od tego, jakich drutów używacie. Są też takie do oznaczania długości żyłki. A tutaj urocze znaczniki dziewiarskie. Dziewczyny wysłały także etui na druty wymienne oraz żyłki. Ono ma takie specjalne dziurki na igły dziewiarskie. Z ciekawości chciałam sprawdzić, czy na upartego zmieszczą się tam także szydełka oraz druty na żyłce i oczywiście, że się mieszczą. Etui może więc służyć nie tylko do przechowywania drutów, można je także spakować pod konkretny wyjazd i włożyć do środka wszystko, co będzie nam potrzebne przy projekcie. Jest też zapinana kieszonka, w którą można schować sobie żyłki. Mogę Wam pokazać jeszcze woreczek projektowy. Tutaj widzicie, jaki on jest duży względem mojej dłoni. Jest bawełniany, pięknie odszyty i zaciska się na takie dwa sznureczki. Uwaga, napiszę Wam tutaj na dole z kodem Dzień Kobiet bez polskich znaków. Macie dzisiaj minus 10% na zakupy w sklepie Knit with Sis. Jola i Simon, czyli The Knitting Box. Jola i Simon tworzą pudełka, organizery dla dziewiarek. Takie organizery występują w dwóch rozmiarach, w wersji standard oraz w wersji mini. Tutaj widzicie mojego knitting boxa, którego używam już od letnich wakacji. Mam w pokrywce ukryty pojemniczek na żyłki. W środku natomiast znajdują się dwie tacki, na których można sobie rozłożyć przydasie w sposób dowolny. Zmieści się tutaj miarka, licznik rzędów, nożyczki, całe mnóstwo markerów i w sumie wszystko, co tylko zapragniecie tam włożyć. Wczoraj Jola podrzuciła mi dwa mini knitting boxy w kolorze pistacjowym i brzoskwiniowym. Idea jest taka sama jak w przypadku standardowego boxa, z tym, że to maleństwo zmieści się do każdej torebki i pomieści same najpotrzebniejsze przydasie. Zmieszczą się tutaj nawet takie tyci nożyczki, niestety ja takich nie mam. Pamiętajcie, że kupując boxa separatorki wybieracie oddzielnie, ponieważ one mają różne kolory i można sobie mieszać. Jagoda The Cat i Nana Makes It All, jak same zaznaczają, prowadzą współpracę koleżeńską. To znaczy, że razem sprzedają serię pewnych przydasi dla dziewiarek. Produkty Nany i Jagody możecie kupić u nich na Instagramie. Nana i Jagoda sprzedają znaczniki dziewiarskie z kici uszkami, które nazwały miałkersami. Występują one w 3 rozmiarach i są dostępne 3 kolory: złoty, srebrny oraz taki postarzany. Ostatnio pojawiły się także miałkersy z cyferkami. Dziewczyny sprzedają także takie gumowe stoperki na druty oraz mój ulubiony ostatnio gadżet, czyli bransoletkę. Taki znacznik, który pomaga liczyć okrążenia, ponieważ ma numerki. A Sztuki Studio, czyli Natalia, konsekwentnie realizuje swój plan na działalność. Hitem internetu wśród dziewiarek stały się blokery do skarpet jej autorstwa. Cały proces, jak powstawały te blokery, jakie tam były perypetie i przygody, możecie sobie dokładnie wysłuchać w podcaście u Lusi. Oczywiście linkuję Wam na dole. Ja ten wywiad z przyjemnością obejrzałam i Wam także polecam. A teraz już pokazuję, co wspaniałego tworzy Natalia. Jeśli szukacie do pokoju lub pracowni dziewiarskiego plakatu, to sklep Natalii jest pierwszym miejscem, w które polecam zajrzeć. Poza niezniszczalnymi blokerami do skarpet, z których Natalia słynie, Natalia robi także niepowtarzalne ceramiczne guziki i one naprawdę będą ozdobą każdego kardiganu. Na stronie znajdziecie mnóstwo kolorów i kształtów, a wszystko jest tak absolutnie przeurocze, że można patrzeć na nie godzinami. Made by Eja to profil na Instagramie prowadzony przez Ewę. Ewa szyje wszystko, natomiast to, co Was może zainteresować najbardziej, to to, że Ewa z Łaszpapy szyje także etui na druty. Na jej profilu znajdziecie przeróżne wybory: piórniki, torby, nerki, kuferki. Jeśli się nie mylę, wszystko podlega personalizacji, więc jeżeli coś chcecie od Ewy, to napiszcie do niej na Instagramie, dogadajcie się. A teraz z bliska obejrzyjmy sobie etui, jakie wysłała mi Ewa. Moje jest w kolorze malinowym, zapinane na 2 zatrzaski. Mamy tutaj dużo przegródek na druty, a także dodatkowe kieszonki. Jest też miejsce na schowanie igły oraz taki metalowy element do wygodnego trzymania znaczników. Jest też kieszeń na żyłki. Powiem, że całkiem zgrabne to etui i może naprawdę fajnie się sprawdzać.
Ola Kulesza to nasza koleżanka z dzierganej kawy, kobieta o wysokim poczuciu estetyki i stylu. Ola spełniła marzenie projektantek dziewiarskich, ponieważ stoi za rewelacyjnie wykonanym dziewiarskim notesem projektowym. Każdy notes ma niepowtarzalną okładkę, są to ręcznie robione kolaże. Całość jest fantastycznie zabezpieczona, okładka jest sztywna. Notes jest na grubej spirali, dzięki temu do środka można wklejać inspiracje, zdjęcia, etykiety, próbki i wciąż się będzie pięknie zamykał. Notes pomieści 30 projektów, 8 stron na każdy projekt, 12 stron jest przeznaczonych na spisanie swoich włóczkowych zasobów. Znajdziecie w nim także instrukcje, jak prawidłowo zdjąć miarę i gotowe tabele rozmiarów. Jeżeli czujesz, że ten notes to jest właśnie to, czego Ci brakowało, to zapraszam Cię na profil Oli na Instagramie. Kasia Tobor to jest pierwsza dziewczyna, z którą ja ever w ogóle rozmawiałam na Instagramie. Pierwsza dziewiarka, z którą ja się zapoznałam przez internet. Kasia wtedy dziergała, miała swoją działalność, aż pewnego dnia uznała, że chce spróbować czegoś nowego i odnalazła się w tworzeniu biżuterii z żywicy. Kasia nie tworzy gadżetów dziewiarskich, ale kiedyś dziewiarką była i mam duży sentyment do naszej znajomości. Wiem też, że mnóstwo dziewiarek uwielbia jej biżuterię i uznałam, że nie może Kasi zabraknąć w tym odcinku. Same spójrzcie, jaki cudowny zestaw mi wysłała Kasia. Bardzo polecam wejść na jej stronę, bo wybór produktów jest ogromny. Ja sama mam od niej kilka pierścionków i kolczyków, które służą mi już bardzo długo. Kasia przygotowała na dzisiaj dla Was kod Juleczkownia, z którym macie minus 10% na zakupy w jej sklepie. Jeśli się nie mylę, będzie on działał do końca niedzieli. Lusia, być może znacie Lusię z Instagrama, być może z YouTube'a. Ja mam tę przyjemność i zaszczyt znać Lusię osobiście. Lusia, jeśli się nie mylę, to zajmuje się projektowaniem graficznym i część swojego serduszka postanowiła oddać w stronę dziewiarstwa. Dzięki niej mamy przepiękne woreczki projektowe. Te woreczki projektowe to trochę woreczki, a trochę kuferki z okrągłym dnem, są wykonane z bardzo grubej bawełny organicznej. Na woreczkach można znaleźć przeróżne dziewiarskie scenki rodzajowe, na moim woreczku akurat typowa Wielkanoc w Gdańsku. Ale znajdziecie też takie z pieskiem, z kotkiem, z alpaką i innymi zwierzątkami. Lusia chętnie się angażuje w akcje okolicznościowe na Instagramie i wypuszcza takie okazjonalne woreczki związane z konkretnym wydarzeniem. Można wtedy taki woreczek kupić sobie jako pamiątkę. One są na rynku już od pewnego czasu, jednak z tego co wiem, Lusia właśnie dzisiaj miała otworzyć swój sklep. Jeśli tak się stało, to na dole oczywiście jest link do tego sklepu. Ręcami.pl działają już od 2014 roku, czyli mają w tym roku swoje 10-lecie. I czegoż to oni nie tworzą? Sprawdźmy, co do mnie wysłali. Mamy tutaj piękny piórnik z napisem szydełkara, wykonany z ekologicznego zamszu. Zapinany jest na 2 zatrzaski i można zmieścić do niego całkiem sporą kolekcję szydełek. A to absolutny hit, który przydaje się zawsze. Jest to bransoletka z ekoskóry, która nie dość, że wygląda cool, to jeszcze ma w sobie ukrytą 30-centymetrową miarkę. Moim zdaniem to jest genialny gadżet. A tutaj mamy takie mini karteczki, które można dołączyć do prezentu lub do sprzedanego produktu. Ręcami kojarzą mi się przede wszystkim z metkami i wybór metek, jaki mają, jest po prostu przeogromny. Są różne kolory, wzorki, napisy, kształty. Ale ręcami mają też całą masę innych gadżetów, jak na przykład breloki, magnesy, badziki i podkładki. Wow! Seriously, ja nie sprawdzałam tego wcześniej, ale mi zrobiliście niespodziankę, dziękuję, będę miała swoje metki teraz, super! A wiecie, że też możecie mieć swoje metki ogólnie, dlatego że jak tu widzicie, ręcami zrobiło dla mnie taką meteczkę z napisem Juleczkownia, z moim logo. Może być wasze logo, wiecie, możecie mieć swoje, oni to wszystko robią, tam na ich stronie jest cały taki menadżer zadań i można tam sobie właśnie wyklikać wszystko i możecie się cieszyć tak jak ja. Ręcami.pl z okazji Dnia Kobiet także mają dla Was kod rabatowy, który wyświetla się tutaj na dole. Godlewska Vivioland. To o te firmy pytacie mnie najczęściej. Zazwyczaj, kiedy pokazuję się na Instagramie lub wstawiam gdziekolwiek zdjęcie, w jej kolczykach po prostu sypie się mnóstwo pytań na ten temat. I ponieważ było tak dużo zapytań o te kolczyki, stwierdziłam, że umieszczę ją także na tej liście, bo wiedziałam, że będziecie ciekawe. Znaczniki, bo czymże byłoby nasze życie, gdyby nie znaczniki? Takie wyjątkowe, niepowtarzalne zestawy znaczników tworzy dla nas m.in. Kamila Warmnit. Kamilę być może znacie, ona jest projektantką wzorów dziewiarskich, ale jak wejdziecie do niej na Instagram i się zapytacie o znaczniki, to na pewno pokażę Wam całe mnóstwo zdjęć. Tutaj pokażę Wam takie przykładowe znaczniki od Kamili. Jedne są z masy perłowej, a drugie są z kwarcu. Kamila zawsze robi jeden znacznik, który jest całkowicie inny, żeby można było zaznaczać początek okrążenia i zawsze jeden znacznik jest na karabinczyku. U Kamili znajdziecie tego dużo więcej, także zapraszam Was na jej profil na Instagramie. Podobną działalnością zajmuje się taka Kata, która normalnie zajmuje się grafiką komputerową, ale specjalnie dla dziewiarek tworzy markery dziewiarskie właśnie z naturalnych kamieni.
Kasia wysłała mi bransoletkę z kamieni naturalnych oraz przykładowy zestaw znaczników. One są na takich dużych, odpinanych kółkach. Co ciekawe, Kasia do znaczników wysyła jeszcze taką karteczkę, na której jest wypisane znaczenie użytych kamieni i uważam to za bardzo fajny dodatek. Znaczniki od Taka Kata możecie kupić oczywiście przez jej Instagram. Jest jeszcze Julia. Julia to jest nasza koleżanka z dzierganej kawy. Julia tworzy piękne zestawy, fantastycznie skomponowane, kolorystycznie lub tematycznie. Tutaj taki przykładowy morski znacznik od Julii. Ta blaszka widoczna na nagraniu to jest nawlekaczka do igły dziewiarskiej. Zestawy Julii są kolorowe i złożone z mnóstwa uroczych elementów. Jeżeli chcecie coś kupić od Julii, to zapraszam na jej Instagram. Julia ma także swój sklep na Etsy. Mam nadzieję, że polecajki Wam się podobały. Jeżeli tworzysz jakieś gadżety dziewiarskie lub znasz kogoś, kto tworzy takie gadżety, poleć mi proszę w wiadomości na dole, dlatego że z przyjemnością nagram dla Was drugi taki odcinek, jeśli tylko uzbiera się odpowiednia liczba twórców chętnych do zaprezentowania się w kolejnym odcinku. Oczywiście dajcie też na dole znać, kto Was najbardziej zachwycił i u kogo dzisiaj zrobicie sobie zakupy. No ale teraz najważniejsze, rozdanie, czyli prezent na Dzień Kobiet ode mnie dla Was, ale trochę nie ode mnie, ponieważ sponsorem nagrody jest Mood. W zeszłym roku na urodziny od znajomych otrzymałam 2 torby, pokazywałam je zresztą wtedy w filmie. One do dziś sprawują się świetnie i nie widać na nich żadnych śladów użytkowania, a praktycznie to są 2 torebki, które noszę non-stop. Natomiast teraz idzie wiosna, słuchajcie, będą święta, będzie majówka, będziemy wychodzić na pikniki i na grille i w ogóle wakacje i stwierdziłam, że coś, co się może doskonale sprawdzić, to będzie plecak. Więc do wygrania w rozdaniu będzie taki oto plecak. Ten plecak doskonale się sprawdzi na małe wyjazdy. Tam się zmieści piżama, ręczniczek, szczoteczka do zębów, szczotka do włosów, majtki ekstra, gdyby nie wiadomo co się stało. No i przede wszystkim robótka i jedzenie. Jedzenie jest ważne. W rozdaniu możecie wygrać plecak w takim kolorze whisky albo w kolorze czarnym, więc zanim powiem o co chodzi, to proszę Was, gdy będziecie pisać odpowiedzi na to pytanie konkursowe, zaznaczcie w nawiasie, jaki kolor plecaka chcielibyście wygrać. Do wygrania jest 1 plecak, natomiast przyjdzie on w takim kolorze, jaki Wam się podoba. Warunki wzięcia udziału w rozdaniu są takie. Na pewno w komentarzu musicie mi napisać, na jaki plecak się czaicie, czarny czy whisky, a dodatkowo opiszcie mi najgorszy prezent, jaki kiedykolwiek dostałyście, taki najbardziej nietrafiony. Tylko od razu zastrzegam, ja nie chcę siedzieć i ryczeć, wolałabym siedzieć i ryczeć ze śmiechu. Powiedzcie, kto się tak bardzo rozminął z prawdą i co tam koszmarnego dostałyście, co ktoś pomyślał, że może Wam się podobać. Czekam na same absurdalne odpowiedzi, niesamowite sytuacje, coś, z czego było dużo śmiechu, albo sytuacje, w których wywaliło Wam żenometr. Dodatkowo bardzo miłe to będzie, jeżeli zaobserwujecie profil Mood na Instagramie, dlatego że to od nich dostajecie ten prezent i to jest takie minimum poczciwego zachowania, chociaż ich tam zaobserwować, skoro czajcie się na prezent właśnie od nich. Ja będę czekała na Wasze zgłoszenia do 14 marca. Tylko do końca 14 marca sprawdzam komentarze w tym temacie. Na koniec chciałabym dodać, że ten kanał ma już 7000 subskrypcji, grubo ponad, no ale 7000 subskrypcji. I to, co mnie zawsze najbardziej zaskakuje, wiecie, jak prowadzicie kanał na YouTubie, to istnieje coś takiego jak studio YouTube. Jest to takie studio twórcy, gdzie on może sobie wejść i tam widzi różne statystyki, i zarządza filmami. I raz na jakiś czas ten YouTube wypluwa mi takie podsumowanie miesiąca albo tygodnia. I to, co mnie najbardziej zaskakuje, zawsze, to nie liczba komentarzy, to nie liczba polubień, ale liczba udostępnień. Słuchajcie, jestem przyzwyczajona do życia na Instagramie, gdzie ja każde udostępnienie widzę, więc zawsze wiem na bieżąco, kto udostępnia, w jaki sposób udostępnia, gdzie wysyła moje treści. Ale na YouTubie tego nie widać i dopiero jak dostaję to podsumowanie miesięczne lub tygodniowe i ja widzę te ogromne liczby Waszych udostępnień moich filmów, to się zastanawiam, komu Wy to wysyłacie, jak Wy to polecacie. To jest dla mnie coś niesamowitego. Naprawdę jestem za to Wam niesamowicie wdzięczna, ponieważ to Wy jesteście odpowiedzialni za rozwój tego kanału. Uznaliście, że te treści są wartościowe, że są fajne, śmieszne i że chcecie, żeby dotarły do większej liczby odbiorców. To jest na maksa rozczulające, jestem Wam za to niezmiernie wdzięczna. Piszcie komentarze na każdy temat, który kazałam Wam napisać przez cały film. Życzę Wam dzisiaj udanych zakupów, jeżeli kupujecie sobie prezent same. I życzę Wam samych wspaniałych prezentów, trafionych prezentów, dobrych słów i życzeń od wszystkich mężczyzn w okolicy, współpracowników, mężów, chłopaków, synów. Pamiętajcie, wszystkie jesteście piękne, jesteście cudowne i ja Was wszystkie uwielbiam i widzimy się w kolejnych filmach. Dziękuję, że tu jesteście. Pa, pa!
Nie powiedziałam tego wcześniej, ale nie wszystkie te rzeczy są dla mnie. Ponieważ ja prowadzę spotkania dziewierskie w Gdańsku, nazywa się to Dziergana Kawa Gdańsk. I tam jest mnóstwo fantastycznych kobiet. Z okazji Dnia Kobiet naprawdę chciałam dla nich zrobić coś fajnego, więc wymyśliłam całe mnóstwo konkursów, a rzeczy, które dzisiaj oglądaliście, będą nagrodami w tych właśnie konkursach. Dziewczyny jeszcze nic nie wiedzą, dowiedzą się dopiero jutro na spotkaniu, więc nic im nie mówcie, bo to ma być niespodzianka. Bardzo dziękuję wszystkim producentom, którzy dzisiaj wystąpili w moim filmie, za to właśnie, że zechcieli sponsorować nagrody w konkursach na Dzień Kobiet dla Dzierganej Kawy w Gdańsku.